Witam wszystkich oglądających. Dziś kilka słów o szklarni. Powstała w maju 2018 roku. Jej wymiary to dłuższy bok 6 metrów, węższy 3 metry i w najwyższym punkcie 2,85. Czas wykonania szklarni to mniej więcej 6, może 7 dni, około 50 godzin roboczych. Niedaleko jest tartak. Tam zamówiłem drewno budowlane, czyli konkretne wymiary podałem, kantówek, desek. Także później mogłem sobie pociąć to wszystko już na konkretne wymiary, takie jak sobie zaplanowałem w projekcie wcześniej. Bardzo zależało mi na oknach, które będą otwierane od strony zewnętrznej i będą wychodziły na zewnątrz. No wiadomo, że jeżeli już później urosną pomidory, ciężko by było otwierać te okna do środka, tak samo przebijać się przez pomidory, żeby je otworzyć. Są 4 okna pionowe, które dają bardzo duży nawiew, natomiast również można sterować powietrzem, otwierając po prostu drzwi. W dachu dodatkowo są zrobione 2 okna dachowe, też dla większej przepustowości, a przede wszystkim dlatego, żeby nie gromadziło się to powietrze w tej górnej części. W szklarni potrafi być nawet prawie 50 stopni ciepła, jak jest pełna słońca. Szklarnia umiejscowiona jest dokładnie na południe, dłuższym bokiem, także już w lato od godziny 8 do samego wieczora jest pełne słońce. Jeżeli chodzi o koszty powstania szklarni, zamykały się w granicach 2700 czy 2800, już nie pamiętam teraz dokładnie. Poliwęglan kosztował około 1200 zł, drewno w granicach 850-900 zł, beczki chyba 270 czy 280 zł za sztukę, plus jakiś tam osprzęt, czyli jakieś zawiasy, te pręty gwintowane, za pośrednictwem których można było otwierać okienka. Także ta kwota była w granicach 600-650 zł. Także całość 2700-2800. Szkielet wykonany jest z kantówek 7 na 7 cm i w najwyższym punkcie jest 170 cm. Natomiast górna część wykonana jest z kantówek o szerokości 5 na 10 cm, co daje bardzo stabilną i mocną konstrukcję. Szklarnia zasilana jest wodą deszczową. Jest to jedna z możliwości. Deszcz, który spada, wpływa bezpośrednio do jednej z beczek, natomiast druga z pierwszą jest połączona wężem ogrodowym. Każda z beczek ma pojemność 265 litrów. Można też bez problemu kupić to na internecie. Są na podstawach, jednocześnie też zrobiłem takie cokoły. Chodziło tutaj o to, żeby beczki były jak najwyżej, aby ciśnienie wody było maksymalne, właśnie dochodzące do linii kroplujących. Linie kroplujące są z kompensacją ciśnienia, także zarówno na początku, jak i na końcu wypływ wody jest dokładnie taki sam. Oprócz tego jest doprowadzona bieżąca woda, czyli można zasilić beczki bezpośrednio z wody z domu w momencie, kiedy przez dłuższy czas nie pada deszcz. Oczywiście jest też kranik dodatkowy, jeżeli trzeba by było ciepłej wody nalać z beczki. Woda bieżąca, jak postoi dzień, 2 na słońcu, już jest ciepła, także pomidorki albo papryka bardzo lubią taką wodę. Nadmiar wody deszczowej już po uzupełnieniu beczek odprowadzany jest rurą odpływową na zewnątrz szklarni.
Szklarnia również jest zasilana wodą bieżącą z domu i posiada również rozgałęzienie na grządki, które są naprzeciwko szklarni. Jedno z rozgałęzień idzie na stronę grządek, a drugie na stronę szklarni. Oczywiście to, które jest niepotrzebne, można zakręcić. Bezpośrednio w szklarni również jest bieżąca woda doprowadzona. Są to rurki, które można też kupić bez problemu na internecie. Wszystkie łącza i tak dalej, szybko z łączki. Także nie są to jakieś to duże kwoty. Jeśli będą mieli Państwo jakieś pytania, proszę napisać w komentarzu, odpiszę. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.